Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek filmików o gitarach niezmiernie. Jest mi miło gościć Was jak zwykle na moim kanale. Dziękuję za oglądanie. W dzisiejszym odcinku mamy nowego starego Marshalla. Nowy stary Marshall, który nawiązuje swoją nazwą, no i zapewne również brzmieniem do Marshalla JTM45 w odsłonie typu combo, na szczęście z głośnikiem 12-calowym. Od razu zdradzę, że w środku siedzi Celestion G12M. Nowy Marshall nazywa się JTM Studio. Jest małym wzmacniaczem, który, jak powiedziałem, nawiązuje do starodawnych brzmień. Ostatnio dużo takich starodawnych, pierdzących, brudzących, przesterowywujących się samych z siebie brzmień na kanale. Nie ukrywam, że jest to nie lada wyzwanie, nie lada poprzeczka, nie lada generalnie dla mnie zagwozdka, bo na takich wzmacniaczach no to trzeba umieć zagrać, nie? Bo tam wszystko słychać. Co prawda nie da się tego przesterować aż tak bardzo konkretnie. Oczywiście ustawiając to na czystą barwę można fajnie podpiąć do tego nowocześnie brzmiące przestery i oczywiście można w ten sposób grać, ale no samo z siebie brzmienie tego typu, jak dzisiaj sobie słyszymy, czy chociażby brzmienie ostatnio testowanego Gibsona Falcona 20, to są takie brzmienia, gdzie po prostu trzeba pierdyknąć z łapy po to, żeby no, osiągnąć jakieś tam przesterowanie większe, żeby trochę tego brudu dodać. To są wzmacniacze, które wykreowały rock'n'rolla. Są to wzmacniacze, które no, reagują na tą rękę i wiadomo, no, jak gramy delikatnie, to one będą też delikatniejsze. No i są to takie, wiecie, współczulne, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tak mi się skojarzyło, współczulne wzmacniacze do tego, co robimy. Dobra, słuchajcie, pierwsze nagranie to Xenon Xantana. Nagranie jest zrealizowane na kolumnie 1960 od Marshalla, bo wzmacniacz ma możliwość podłączenia innych kolumn. Na szczęście jest tych kolumn dużo i w tym teście również dużo różnych głośników się pojawi. Tak naprawdę możemy podłączyć do niego wszystkie kolumny. Oczywiście będzie również test, jak on gra sobie sam z siebie, ale w tym momencie 1960 od Marshalla, paczka standardowa, paczka Industry Standard właśnie i Xenon Xantana przed Wami.
We wzmacniaczu jest pętla efektów, do której możemy sobie podłączyć efekty. Ja akurat wpiąłem sobie Devisowego Side Reality Delay, ale wyciąłem wszystkie te kosmosy i zostawiłem po prostu czystego delaya. Ten delay mi oczywiście bardzo pomógł. Wzmacniacz również ma wyjście DI Out, którego akurat nie użyłem w tymże dzisiejszym teście do żadnych nagrań. No ale to są takie dwie unowocześnienia, jeżeli chodzi o konstrukcję JTM-a, no bo pewnie wtedy, zresztą nie wiem, może była, kurczę, pętla efektów w JTM-ie. Komentarz poproszę, czy była pętla efektów w JTM45 robionym kiedyś bardzo, bardzo dawno temu? Oczywiście mógłbym sobie to sam sprawdzić, tak naprawdę i wygooglować przecież, ale... Ja lubię, jak robicie jakąś interakcję ze mną na tym kanale. Wzmacniacz generuje 20 W mocy z możliwością przełączenia na 5 W mocy. Ma 3 lampy ECC83 na preampie oraz 2 lampy 5881 na powerampie. Takie lampy 5881 to ja chyba mam nawet tutaj w takim marszalu, który sobie stoi za mną. Co jest dziwne, to te 20 W mocy, bo z tych lamp można wykrzesać więcej. No, ale tak sobie to prezydent wymyślił i tak sobie to prezydent zrobił. Producent oczywiście. To, że wzmacniacz nazywa się studio, nie oznacza oczywiście w tym przypadku, że musi być on wykorzystywany tylko i wyłącznie w studio nagraniowym, chociaż zapewne sprawdzi się w takim studio nagraniowym jak najbardziej, dlaczego by nie. Natomiast no jest to wzmacniacz, który mimo tego, że ma tych 20 W mocy, to jest bardzo głośny i da radę w małych sytuacjach koncertowo-klubowych. Oczywiście rozkręcenie tego wzmacniacza gałeczkami loudness, bo tak nazywają się te gałeczki, jeżeli chodzi o rozkręcanie wolumu, powoduje, że on się troszeczkę bardziej brudzi, więc w momencie, kiedy potrzebujemy taki brudny sound przesterowany z tego pieca, a nie chcemy, żeby nas realizator dźwięku wyrzucił ze sceny i kazał nam się ściszać, no bo wtedy nie osiągniemy tejże właśnie saturacji, no to mamy tą możliwość przełączenia się na te 5 watów właśnie i cały czas wykorzystywania tego brzmienia. Test nagrany jest w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o te watarze. Z racji na to, że jest to panel, który jest od góry, no to nie widać tych gałek. Gałeczki są takie piękne, czarne i tak by nic nie było widać, jak są ustawione, więc stwierdziłem, że po prostu no posłuchajcie sobie i stwierdzicie, czy to gra fajnie, czy to nie gra fajnie, sami nie patrząc na gałki jako takie. Tak naprawdę też to tam nie ma czym za bardzo kręcić, bo wzmacniacz ma prezencję, wzmacniacz ma korekcję barwy i 2 głośności i to tyle. No jak powiedziałem, nawiązuje on do bardzo, bardzo starych rzeczy, kiedy to właśnie wzmacniacze takie były i jak już pewnie zauważyliście, dużą częścią kontroli nad tym wzmacniaczem jest to, co robimy na naszej gitarze. Jakbyście nie zauważyli jeszcze, to tam jak są rozłączane cewki, jak jest zmiana pick-upów, jak są one łączone ze sobą, zarówno rozłączone, jak i połączone w humbuckery, no to dużo tutaj się dzieje i ten wzmacniacz no, jest również sterowany z panelu właśnie tegoż właśnie. Głośnik, który siedzi w tym wzmacniaczu, jest to Celestion G12 M65, czyli taki troszeczkę mocniejszy Greenback, dobrze mówię. Taki troszeczkę mocniejszy. W dzisiejszym teście też usłyszycie ten troszeczkę słabszy 25W, ale teraz rzeczywiście przed Wami taki kawałek na szybko, na spontanie, włączona perkusja i po prostu 2 riffy, które no też mają Wam pokazać, jak to gada. Zwróćcie właśnie uwagę na to, że dużo steruje tymi gałeczkami i przełączniczkami na instrumencie, bo właśnie wzmacniacz no, działa w ten sposób, że każde skręcenie gałki volume, chociaż akurat ja się chyba gałką volume nie bawię w teście, ale każde skręcenie gałki volume zmienia, tutaj każda zmiana pick-upa zmienia, gitary również są czytane bardzo, bardzo fajnie. Teraz już właśnie jak powiedziałem, nagranie z samego combo,
bo oczywiście jest wersja też headowa i wersja kombowa, więc chciałem dlatego dla Was nagrać to w taki sposób, żeby były różne te głośniki, no ale tutaj jest to, co producent wsadził. Nagłośnione jest 2 mikrofonami, zmiksowane, dodany jest sztuczny bas i jak ktoś usłyszy jeszcze dodatkową melodyjkę graną na syntezatorach, to już w ogóle ma ucho jak nie topesz.
którzy zostawili już łapkę w górę. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał i zapraszam do subskrypcji. Oczywiście wasz komentarz jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Pamiętajcie jednak o tym, ażeby nie być burakiem. Mega wielkie propsy dla wszystkich, którzy oglądają wszystkie odcinki filmików o gitarach. Zapraszam na Facebook, na grupę Fogowicze. Tam można wrzucać fotki, zadawać pytania i tam pomagamy sobie nawzajem. Zapraszam oczywiście również na mojego TikToka, Instagrama i do serwisu Gitarowa Mgła. Sprawdzajcie opisy odcinków. W opisach odcinków znajdziecie na przykład sporo ciekawych zniżek. Wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy wpłacają kasę na ten kanał poprzez system Patronite, bądź guzik wesprzyj pod odcinkiem, bądź różne inne formy wsparcia. Niezmiernie jest mi miło, że zmieniliście ten kanał w moją pracę i że jesteście dla mnie trampoliną do osiągania sukcesów. Mam nadzieję, że odwdzięczam się fajnymi treściami i podoba wam się rozwój tego kanału, który jest dzięki wam. Oczywiście, jak to bywa każdego miesiąca, patroni biorą udział w fajnej zabawie, gdzie nagrodami w tym miesiącu jest taki oto jeden Behringer, a druga nagroda to taki oto drugi Behringer. Dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Dziękuję za każdą formę pomocy. Jesteście niesamowici. Lecimy dalej z odcinkiem. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, we wzmacniaczu są 4 wejścia, no bo wzmacniacz nawiązuje do JTM45, do oldschoolowego Marshalla. I po pierwsze to każde z tych wejść ma osobną gałkę tej głośności. Po drugie, one różnią się od siebie troszeczkę czułością, czyli jedno jest takie bardziej nasycone górką, drugie troszeczkę mniej, co powoduje, że no to nasycone górką to high będzie troszeczkę bardziej jazgotliwe, ale również bardziej takie żyletowato przesterowywujące się. No i oczywiście, jeżeli interesujecie się gitarą elektryczną, to wiecie, że te wejścia można ze sobą łączyć. Czyli można wyjść, można wejść w pierwsze wejście, nasycić i wyjść tym drugim, w to drugie wejście również nasycić, miksować, kombinować i generalnie mieszać i że właśnie w ten sposób powstawały też te przesterowane soundy. Oczywiście można zrobić to tak, że wejść w dwójkę, wyjść z dwójki do jedynki. No i jak mamy taki kabelek mały łączący efekty, no to w ten sposób tutaj rzeczywiście robi się ten bałagan. Nazwijmy to tak nieładnie, ale oczywiście bardzo ładny bałagan, znany z historii gitarnictwa od lat. No i w ten sposób uzyskuje się tutaj właśnie również te brzmienia, czyli można jednym kanałem nasycać drugi, jednym kanałem zboostować ten drugi. No jest tutaj fajne są tutaj te możliwości. Oczywiście ten wzmacniacz, jak powiedziałem, no nie da się go przesterować do grania metalu. Trzeba by go jeszcze czymś ewentualnie dopalić, albo po prostu ustawić na nim czystą barwę i włączyć, nie wiem, Marshalla Shredmastera chociażby. Natomiast no, te brzmienia, które tutaj są, no to są to klasyczne brzmienia dla rock'n'rolla właśnie. Przed wami, szanowni państwo, pierwszy test na różnych głośnikach, 2 kolumny Labogi, 8 różnych głośników, 7 Celeszczynów, 1 Jensen. Posłuchajcie, jak to zagadało. Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich testach, a będzie jeszcze jeden, bardzo mam do was wielką prośbę, abyście wybrali, który głośnik według was zagrał najlepiej.
Jakbyście jeszcze nie zauważyli, piękne logo. Jakbyście jeszcze nie zauważyli, piękne kocykowe wykończenie. Oldschoolowo, bardzo, bardzo nawiązujące do starych marszali. Trochę tak się zastanawiam, czy te czarne gałeczki to również do marszala w jakiś sposób nawiązują i gdzie tutaj jest ta historia. Popatrzę sobie w tą kniżkę moją. No są tutaj rzeczywiście takie czarne gałki w marszalu, ale mają białą kropeczkę. Nie wiem, czy mają też to takie ścięcie. Tutaj jest właśnie JTM45, który no rzeczywiście chyba takie czarne gałki miał. Logo nazywa się w ogóle Coffin, nawiązuje właśnie do starych marszali. Tak wyglądał panel, więc to tak idą z tym, nie? Z duchem. Tutaj dokładnie to samo. Trójparoskowa korekcja, prezencja na końcówce i 2 loudnessy i też dokładnie tak samo 4 wejścia. No oczywiście tutaj troszeczkę mniej tej mocy, bo tamte były 50 i 100 watowe. Ale brzmienie jest marszalowskie, nie? Brzmienie jest całkowicie marszalowskie. Przed Wami w tym momencie drugi test, ostatni już w tym odcinku. Ostatni test w tym odcinku na kolumnie. Znowu kolumna Labogi. Mam 3 takie kolumny Labogi, w których mam właśnie te Ultimate Cabinet zrobione, czyli 4 różne głośniki. W tym momencie już tylko i wyłącznie głośniki firmy Jensen, więc zupełnie inna szkoła robienia głośników niż Celestion. Cały czas proszę Was o to, ażebyście w komentarzach wybierali, które z tych głośników dla Was są najlepsze.
Bardzo dziękuję za uwagę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i że już tam jest ta łapka w górę zostawiona, że już napisaliście komentarz o głośniku. Bardzo Wam dziękuję za to, że chce się Wam oglądać filmiki o gitarach, że chce się tutaj Wam ze mną być. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie i bardzo Wam dziękuję po prostu za to, że jesteście. Nawalam tych odcinków bardzo dużo, a cały czas ludzie je oglądają, więc oznacza to jedno. Jest sens. Oczywiście w tym momencie odcinka zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w programie Patronite bądź wsparcia przez guzik wesprzyj pod odcinkiem. Bardzo Wam dziękuję wszystkim tym, którzy są na liście, za zaufanie, za to, że mi pomagacie, za to, że jesteście ze mną. W każdym odcinku powtarzam to, że jesteście dla mnie mega trampoliną, że jesteście dla mnie mega siłą i że po prostu dzięki Wam ten kanał się kręci. Być może nie macie wpływu na to, co ja tutaj gadam i co ja tutaj powiem, ale nikt nie ma wpływu na to, co ja tutaj gadam i co ja tutaj powiem poza mną. A jak ktoś próbował kiedyś mieć taki wpływ, no to już z takim kimś nie współpracuję. Natomiast generalnie to fajnie, że jesteście, więc bardzo Wam dziękuję. Końcówki samochodowe mam na jednym komputerze, na którym montuję, na laptopu, ale jest ich mało, więc kręćcie końcówki samochodowe. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście wspomogli kanał pod tym względem. Ja oczywiście, jak gdzieś widzę fajne auta, no to też je kręcę. Możecie pokazać swoje samochody i powiedzieć, jakie graty nim wozicie i jak... O, to by była dobra seria. Końcówki samochodowe do przewożenia gratów. Kręcicie swoje auto i mówicie, co Wam się zmieściło. Czy wsadziliście perkusję i perkusistę, czy samego perkusistę, albo samą perkusję. I pojechaliście na koncert i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Pa! Historii greckich wrostów. To jest w ogóle niesamowite. Jak one się tutaj pięknie wrastają. Słuchajcie, Peugeotik tutaj sobie stoi z materacykiem dodatkowym. No i tak przy drodze po prostu jest zostawiony bez żadnych oznaczeń, bez żadnych blach, z pogiętym dachem. Właściwie to nawet jest otwarty, więc można sobie w nim się na przykład w deszczowy dzień przekimać. Wspaniale to się prezentuje, a przy okazji Wam pokażę taki przepiękny zachód słońca. Zachód słońca nad Morzem Jońskim, proszę bardzo. O, wspaniale. Tym cudownym akcentem chciałem Wam wszystkim podziękować za oglądanie odcinków naprawdę do samego końca, aż do samego zachodu słońca.